drugiej części chciałbym Wam opowiedzieć troszeczkę o rejestratorze połączonym z interkomem. Jest to Maxto M3 z kilkoma bardzo ciekawymi funkcjami. Jak zobaczycie na poszczególnych filmikach na moim kanale, w odniesieniu będzie na przykład rozpoczęcie sezonu, link u góry macie po lewej stronie, to proszę zerknijcie, jaką jakość nagrań dobrą, jak na taki rejestrator mają te filmiki, szczególnie jeżeli chodzi o tłumienie drgań. Chciałbym Wam teraz pokazać na bazie jednego interkomu, jakie on ma dodatkowe funkcje, jakie sterowanie i jak można nim kierować, używać go też do zgrywania filmów niepodłączonego do żadnego innego urządzenia, ponieważ on ma nadajnik przez Wi-Fi i odbiera się sygnał wideo przez programy Recam na telefonie, dzięki czemu można go bardzo łatwo zgrywać. Cechy takie dodatkowe. Ten rejestrator ma dwa odrębne systemy. Jeden system to jest system nagrywania wideo i robienia zdjęć, który jest tutaj jakby umiejscowiony w tej części. W drugiej części interkomu mamy włącznik i ten włącznik kieruje nam zestawem Bluetooth, czyli łączy się nam z telefonem, służy jako interkom. Na tym przycisku, za chwileczkę wszystko wyjaśnię, można słuchać też radia, słuchać muzyki i można dokonywać połączeń na zasadzie Siri czy asystenta Google, ale to po chwilce, jak założymy kask, to pokażę Wam wszystko. Zaczynając. Włączenie samego interkomu polega na przytrzymaniu dłużej tego oto przycisku. Teraz poczekamy na sygnał. Teraz mamy sygnał LED tutaj na tej ramce i tak naprawdę ta ramka daje nam znać, jaki jest status urządzenia. W tej chwili mamy sam Bluetooth. Urządzenie szuka połączenia. Oczywiście ja mam to urządzenie sparowane ze swoim telefonem, więc automatycznie się łączy, automatycznie można używać zestawu słuchawkowego. Co do tej części, jest to pokrętło, które można jednocześnie nacisnąć. Pokażę Wam, nie wiem, czy to słychać na filmie. No i właśnie jak nacisnąłem, to włączył mi się asystent Siri na telefonie, na którym nagrywam. I można powiedzieć komendę, czyli dwa szybkie naciśnięcia i mówicie, oczywiście w języku angielskim, bo akurat z iPhone'em mam połączony ten rejestrator, i wtedy mówicie komendę na przykład call to albo play music on Spotify albo coś takiego, wydajecie mu proste polecenia. Rozumie. Dość ciekawa jest sytuacja, jeżeli macie kogoś z RZ czy też z H w kontaktach, no bo trzeba wymawiać to w fonetyce angielskiej, ale działa. Ja używam go najczęściej do otwierania bramy, czyli dwa razy mówię komendę call to brama, no oczywiście w połączeniu wcześniejszym z telefonem. Maxto się łączy, wybiera numer, wszystko jest ok. Raz naciskając włączacie funkcję przesyłu muzyki. Na przykład jeżeli mamy aplikację Spotify odpaloną albo komendę głosową, właśnie odtwórz muzykę przez Spotify, to później jednorazowe naciśnięcie przełącza nas w tryb słuchania, drugi raz jednorazowe naciśnięcie wyłącza nam tryb słuchania. Co do interkomu, może powiem, jak się paruje urządzenia. Po pierwsze, aby sparować z telefonem, możemy to zrobić przez przyciśnięcie 6 sekund tego oto guzika. Trzymamy. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6. On zaczyna migać nam dwoma kolorami. Jak widzicie, czerwony, niebieski oznacza, że jest gotowy do sparowania z urządzeniem. Jeżeli byśmy mieli drugi interkom, akurat mamy, wykonujemy tą samą funkcję i tutaj na drugim interkomie pokażę, jak można też to zrobić. Można przytrzymać dłużej przycisk włączający, co powoduje, oczywiście cały czas go trzymam po włączeniu urządzenia, co powoduje, że przechodzi nam też sparowanie. Może wyłączę na chwilę światło, żebyście zobaczyli, że jest to naprawdę bardzo dobrze widoczne.
OK. I teraz, aby sparować ze sobą dwa interkomy, wystarczy na jednym z nich kilka razy nacisnąć ten przycisk od włączania, czyli ten mały. Ja akurat mam je już dodane, więc one się nie wykrywają jako nowe. Ale jeżeli bym tak przycisnął kilka razy, to podejrzewam, że mogłoby się parowanie ponowić. Jeżeli nie chcemy parować, to możemy też przytrzymać dłużej. Znowu kilka sekund. I powinien nam wyjść z tego parowania. Jak widzicie, wszystko zgasło. Urządzenia są sparowane ze sobą. Znowu zgaszę. Jeżeli są sparowane ze sobą, mamy inne komunikaty, sygnały LED. W tym samym czasie migają nam światła. Dobrze, może przyspieszę troszeczkę opowieści. To mamy interkom. Ma on też dodatkową funkcję. Jeżeli klikniecie go tak szybko, raz, dwa, trzy, ewentualnie raz, dwa, trzy, cztery, to przełącza się na tryb FM i można używać radia FM. Częstotliwość szukamy przez przesunięcie w lewo, przesunięcie w prawo. Dodatkowo jeszcze oczywiście samo pogłaśnianie, czyli pogłaśnianie muzyki, niezależnie jakim w trybie jesteście, też odbywa się poprzez przytrzymanie do tyłu lub przytrzymanie do przodu kółka. Jest to bardzo intuicyjne, jak jedziecie na motocyklu i przyzwyczajicie się do tego urządzenia, to wszystko działa, wszystko jest OK. OK, teraz wyłączę sam moduł Bluetooth, bo chcę się skoncentrować na module wideo. Przytrzymuję dłużej, jak zaświeci się czerwony pierścień, jest wyłączony. Jeszcze raz na tym drugim urządzeniu. Przytrzymuję dłużej przycisk wyłączania. Czekam, aż zapali się czerwony pierścień. Oczywiście tym wszystkim komunikatom, jak macie podłączone urządzenie do kasku, towarzyszą komunikaty dźwiękowe. System, jak zaraz Wam pokażę, daje znać, co robicie i w jakim etapie jesteście połączenia. Druga rzecz to jest właśnie ten rejestrator wideo. Aby go włączyć, przytrzymujemy pierwszy klawisz troszkę dłużej. Po chwili, jak widzicie, zapala się nam zielone światełko i miga. Jeżeli miga, to znaczy, że jesteście we włączonym rejestratorze, ale jeszcze nic się nie nagrywa. Aby rozpocząć nagrywanie, przytrzymujemy raz szybciutko ten pierwszy klawisz. Wtedy rejestrator przechodzi w tryb nagrywania, zaczyna palić się zielone ciągłe światło. Oczywiście jest komunikat Start Recording powiedziany w zestawie słuchawkowym. Jeżeli chcecie przestać nagrywać, oczywiście też jednorazowe naciśnięcie tego pierwszego klawisza przechodzi nam w tryb Pause Recording i system daje nam taki dźwięk oczywiście na słuchawkach, przechodzi w stan czuwania. Możecie oczywiście też jednorazowym naciśnięciem zrobić zdjęcie, czyli nie wideo, ale jednorazowym naciśnięciem drugiego przycisku robimy zdjęcie. W uszach pojawia się charakterystyczny dźwięk migawki. Podczas nagrywania, czyli przechodzimy w tryb nagrywania, przyciskając raz ten przedni guzik. Jeżeli naciśniecie dwa razy ten oto guzik, czyli drugi, nagranie trafia do tak zwanego nagrania ważnego nie do usunięcia, czyli ono trafia na kartę pamięci do osobnego folderu jako nagranie ważne. Jeżeli widzicie coś podczas drogi, co chcielibyście na pewno uwiecznić i co chcielibyście, żeby trafiło do osobnego foldera, wystarczy szybko położyć palec, przycisnąć dwa razy i już trafia to do pamięci. I to byśmy mieli tyle z takich podstawowych rzeczy. Ja wiem, że to brzmi dość ciężko, ale podczas używania naprawdę jest to intuicyjne. Sam sposób, interfejs pogłaśniania, ściszania, wyboru trybu pracy jest naprawdę intuicyjny i po jednym, dwóch wyjazdach już w zasadzie nie musicie o tym myśleć, co chcecie zrobić z interkomem. Wyłączenie przytrzymujemy dłużej, pierwszy klawisz i gdy zgaśnie nam migający pierścień, w tej chwili rejestrator całkowicie został wyłączony. Czyli odrębne dwie sekcje. Sekcja rejestratora i sekcja interkomu włączania, wyłączenia tu tym przyciskiem. Dodatkowo oczywiście w tym urządzeniu jest opcja przesyłania wideo do urządzenia za pośrednictwem Wi-Fi.
Mamy tutaj też 3 sloty. Jeden slot to jest na kartę pamięci, drugi to jest na podłączenie słuchawek, a trzeci na podłączenie ładowarki. W zestawie są kable do ładowarki, one są na mikro USB, ale kabel ma specjalną cienką końcówkę, która nam tutaj pasuje. Oczywiście to się podważa i tam mamy te porty schowane, żeby też się nie zalały podczas jazdy. Wytrzymał bardzo dużo, to są 2 egzemplarze po całym sezonie, 13 000 km przejeżdżone. Jeżeli chodzi o kontakt z pasażerem, bo to też jeszcze powinienem dodać, to po włączeniu interkomu, czyli włączamy. Jeżeli on by nam się sparował z drugim, włączamy drugi. Przytrzymuję dłużej, ale nie za długo, tylko dopóki nam się nie zaświeci światło, albo dopóki komunikat w słuchawce nie padnie, że interkom jest włączony. Witamy w Max 100. Inaczej jak przytrzymacie za długo, to on przechodzi w tryb parowania. I teraz jeżeli mamy 2 interkomy połączone, jeżeli na przykład słuchacie sobie muzyki na interkomie, wiem, że podczas jazdy niektórzy nie lubią, ale czasami tak się zdarza, to aby przejść do rozmowy ze swoim pasażerem z tyłu, wystarczy jednorazowe naciśnięcie tego, czyli jeżeli teraz pyknę raz, to w komunikat w słuchawkach brzmi, że Max to przechodzi z Bluetooth na interkom i łączycie się od razu, macie podgląd, podsłuch drugiej osoby. Oczywiście ona też, jeżeli by słuchała muzyki, bo można połączyć oczywiście z drugim telefonem swojej, to też otrzymuje komunikat, że przechodzimy w stan interkomu. Oczywiście te komunikaty są po angielsku. Czasami nie są zbyt wyraźne komendy, czy nagrywanie jest rozpoczęte, czy zakończone. On, off podczas jazdy motocyklem, który wydaje dość dużo hałasu. Ciężko jest to namierzyć. Natomiast kwestia przyzwyczajenia, potem już słyszy się wszystko. Co do funkcji samego zgrywania, to tutaj już jest troszeczkę wyższy poziom trudności, ale jest to też do zapamiętania. Wyłączam interkom, przytrzymuję dopóki się nie zacznie świecić na czerwono, puszczam, wyłączony. Czyli jeszcze raz, samo wyłączenie przytrzymujemy dopóki się raz nie zaświeci na czerwono, puszczamy. Jeżeli chodzi o zgrywanie, musicie włączyć rejestrator w funkcję nagrywania, czyli rejestratora, przytrzymując, aż zapali się i zacznie migać zielony pierścień. Musicie przytrzymać dłużej ten przycisk z ikonką Wi-Fi, jak zwał, tak zwał, czyli trzymamy dłużej. I teraz jest jeszcze jedna opcja, że zaczyna nam migać pierścień w taki sposób. Jeżeli zaczyna migać pierścień w taki sposób, przyciskamy jeszcze jeden raz, tylko jedno kliknięcie, raz. I w tej chwili wchodzimy sobie w ustawienia telefonu i w telefonie wchodzimy w ustawienia Wi-Fi, Wi-Fi. Tam pojawi Wam się ten rejestrator z nazwy M3 i należy się połączyć z siecią Wi-Fi o tej nazwie. Hasło domyślne to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Po wpisaniu tego hasła pojawia Wam się komunikat, że telefon połączył się z siecią Wi-Fi, ale bez dostępu do internetu. Po tym kroku włączacie sobie aplikację na telefonie. Ja zresztą za chwileczkę też do tego filmu dodam samą obsługę, jeżeli chodzi o telefon, tak abyście widzieli, jak się poruszać po tym programie. Program jest bardzo intuicyjny, należy w nim połączyć urządzenie, ale to za chwileczkę powiem. I można przesyłać z tego urządzenia obraz również jakby online, czyli jeżeli sobie podłączycie do telefonu, on przejdzie automatycznie w tryb nagrywania. W aplikacji można to wyłączyć, ale to się bardzo przydaje przy montowaniu pierwszym na kasku, czyli przechodzicie sobie w tą opcję nagrywania na specjalnym uchwycie albo na taśmę, albo na uchwycie z takim jakby mocniejszym uchwytem klipsowym. Jeżeli sobie ustawiacie w odpowiednim miejscu kasku ten rejestrator, to można go ustawić troszkę niżej, troszkę wyżej, troszkę pod kątem. Wtedy na ekranie telefonu widzicie dokładnie to, co rejestrator nagrywa kamerą.
Powiem szczerze, że bardzo jestem pozytywnie zaskoczony tą jakością nagrania. Tutaj akurat optyka i obiektyw jest z firmy Sony. Naprawdę się sprawdza i samo tłumienie, drganie. No, jak zobaczycie filmik z demo Panameriki, tam naprawdę trzęsło, tam była jazda po lesie, tego tak nie widać na filmie, wydaje się, że to jest wszystko tak łagodnie i gładko, no natomiast rzeczywiście zdał swój egzamin. Za chwilkę wrzucę jeszcze, sorry, że ten filmik się tak trochę wydłużył, ale jest trochę tych funkcji, za chwilę wrzucę, jak to wygląda z komunikatami na kasku, jak to słychać przez słuchawki. Zobaczcie, teraz podpinam rejestrator w tej chwili i tutaj jest na kasku założony specjalny klips. Akurat w tym kasku mam go na taśmie przyklejony. Po wsunięciu rejestratora oczywiście do tej szyny na kasku jest takie kliknięcie, co świadczy o tym, że został już zamocowany i że się Wam nie wypnie. I teraz posłuchajcie, powinno być słychać, jeżeli włączam, czyli włączam przytrzymując ten tył, tutaj przycisk. Welcome to use Maxto. Oczywiście wita się z nami jako interkom i podaje oczywiście, że battery full, battery medium, bądź też bateria jest słaba. O, teraz podaję, że pairing, czyli że się łączy i że połączył się z moim telefonem, z którego nagrywam. To nam trochę utrudnia, ponieważ jak coś będę przyciskał na rejestratorze, automatycznie mój telefon będzie robił te funkcje, ale spróbujmy. W tej chwili włączam dodatkowo rejestrator wideo. Posłuchajcie. DVR on, to takie właśnie on jest między on a off, więc trzeba się dobrze słuchać. Włączam przytrzymując dłużej. Teraz jednorazowe naciśnięcie tego guzika. Start recording. I już mamy włączony rejestrator. Zobaczcie, ogólnie bardzo ładnie też wygląda na kasku. Jest wygodny w użyciu. Jeżeli chcemy właśnie zrzucić to nagranie, które chcecie zachować w pamięci w innym pliku, to 2 razy naciskamy. Automatycznie poszedł dźwięk, że zostało zrzucone. Gdy chcemy wyłączyć, przytrzymujemy raz. Pause recording i aby wyłączyć całkowicie sekcję nagrywania, przytrzymujemy dłużej. DVR off, jak widzicie. Jeżeli chodzi o te właśnie przejścia między Bluetoothem a między radiem, 3-krotne naciśnięcie, zaraz może mi się to uda jedną ręką. FM, właśnie tutaj nie mam ustawionej żadnej stacji, ale słyszycie, że gra i to gra nawet nieźle. Jak damy do tyłu, to jest pogłaśnianie. Jak damy do przodu, to jest ściszanie, oczywiście przytrzymując. Ustawianie stacji też jest właśnie podczas jednego przesunięcia gwałtownego. Słychać dobrze. W komplecie jest oczywiście kabel, który widzicie, i 2 słuchawki oraz mikrofon z różnymi sposobami przymocowania. W tym kasku trudno mi będzie go pokazać, ale jest na pałąku. Jeżeli chcecie przejść z powrotem w opcję słuchania na przykład z telefonu, czyli połączenia Bluetooth, 3-krotne naciśnięcie całej tej kulki. Raz, dwa, trzy. Bluetooth mode. Już jesteśmy w Bluetoothie. Podczas parowania, czyli możecie parować albo po włączeniu, trzymając bardzo długo ten przycisk, on przechodzi w stan parowania, albo przytrzymać co całe pokrętło przyciśnięte i on też da znać, że przechodzi w stan parowania. Uwaga. Disconnected, czyli rozłączył się z moim telefonem i przeszedł właśnie do parowania. Jeżeli chcemy z tego wyjść, to można albo przytrzymać, albo można po prostu z tyłu przytrzymać troszkę dłużej i go wyłączyć. Power off. I to tyle. Może ta wersja właśnie z kaskiem, z sygnałami dźwiękowymi będzie lepsza do zapamiętania. A jeszcze raz, jeżeli podłączymy sobie rejestrator, czyli przytrzymamy dłużej,
zaczyna nam migać zielony pierścień. Jedno naciśnięcie Start Recording. Teraz nawet podczas nagrywania możemy przejść do udostępniania tego obrazu przez Wi-Fi, czyli ten drugi przycisk tutaj. Przytrzymuję długo. Wi-Fi on. Też trzeba się dobrze wsłuchiwać, bo Wi-Fi on i off nie za bardzo się różnią. I jedno naciśnięcie jeszcze raz udostępnia nam połączenie Wi-Fi, o którym mówiłem, czyli teraz się łączycie z Wi-Fi z telefonem o nazwie Maxto. Podajecie to hasło za pierwszym razem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No i przechodzicie do programu Recam, który obsługuje połączenie z urządzeniem. No i to tyle w skrócie. Co do moich doświadczeń, bardzo dobrze nagrywa, intuicyjne, łatwo się nauczyć tej obsługi, mimo że ona się może na pierwszy etapie wydawać bardzo skomplikowana. Łatwo się zrzuca te filmy, wytrzymuje około 8 godzin, więc to też jest plus. Jeżeli macie ładowarkę w kufrze, a jedziecie sami, to dobrze jest mieć właśnie 2 interkomy, bo jeden można sobie zmieniać, drugi ładować w tym czasie, więc to też jest plus. A jeżeli jedziecie w 2 osoby, bardzo dobrze słychać na 2 kaskach. On ma możliwość jeszcze połączenia z 6 innymi interkomami, więc jeżeli jedziecie w grupie, można się łączyć, można też zadzwonić do kogoś bezpośrednio jadąc, też jest bardzo dobra jakość dźwięku. No i to wybieranie głosowe, czyli 2 razy naciskam i oczywiście mówię co chcę. Nie będę tego teraz robił, bo mam podłączony telefon i nam rozłączy. To tyle. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, proszę napiszcie w komentarzach. A jeżeli podobał Wam się film, wiem, że on jest troszeczkę dłuższy, ale no niestety wymaga dokładniejszego wytłumaczenia działania, to proszę o subskrypcję i łapkę w górę. I teraz część z programem Recam, czyli jak połączyć. Wchodzimy w Wi-Fi, w ustawieniach Wi-Fi wyszukujemy sobie M3. On oczywiście łączy się nam z siecią Wi-Fi o tej nazwie. Przechodzimy do programu Recam, ten właśnie z żaglem. Dodajemy ikonkę połącz z urządzeniem i automatycznie, jak widzicie, Start Recording rozpoczyna się nagrywanie na urządzeniu podłączonym. On automatycznie pokazuje czas, godzinę, to też jest dostępne na nagraniach. Wyłączam nagrywanie i chcę Wam pokazać, jak to mniej więcej wygląda na podglądzie. Na telefonie jest oczywiście widoczne wszystko to, co widzi Wam Max. To są też pliki, które nagrywaliście wcześniej. Tutaj akurat zdjęcia po prawej stronie Images, po lewej filmy wideo, które zostały już wcześniej nagrane. Tutaj mam też ustawioną długość nagrywania 3 minuty, ponieważ łatwiej jest obrabiać takie filmy później. Można ją ustawiać na minutę, na 5 minut. Pokażę Wam jakiś jeden losowo wybrany filmik, tak abyście zobaczyli, jak to wygląda na tym podglądzie. No i tutaj mamy opcję też na podglądzie, co się tam działo w tych filmikach. Jeżeli wrócimy do tego menu głównego z wyborem filmów, przytrzymując na którymś filmie dłużej, zaznaczycie go do ściągnięcia na telefon. No i to by było w zasadzie tyle z takich opcji dodatkowych.